Dzień dobry, dobry wieczór. Puskowron, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o czymś, co wszyscy dobrze znamy, ale rzadko nazywamy wprost. Bo jeśli spojrzeć na kulturę w 2026 roku, gry, filmy, seriale, remake, rebooty, powroty marek, to można odnieść wrażenie, że żyjemy bardziej przeszłością niż teraźniejszością. Pytanie brzmi, czy nostalgia to paliwo, które napędza kreatywność, czy trucizna, która ją powoli zabija? Bo kiedy mówimy o nostalgii w popkulturze, to nie mówimy o abstrakcie. Wystarczy spojrzeć na to, co faktycznie dominuje w obiegu. W grach, remake'i i powroty marek, które wielu z nas pamięta jeszcze z pierwszego PlayStation. Zapowiedzi w rodzaju Tomb Raider Legacy of Atlantis, które bardzo wyraźnie grają na sentymencie do klasycznej Lara Croft. Kolejne Definitive Editions i powroty do korzeni zamiast zupełnie nowych IP. W filmach kontynuacje po kilkunastu albo kilkudziesięciu latach, historie, które nie zaczynają się od zera, tylko zakładają, że już coś kochaliśmy i teraz mamy to pokochać jeszcze raz. W serialach znowu prequele i spin-offy znanych uniwersów, opowieści, które nie budują nowego świata, tylko dopowiadają detale do starego. I jasne, każdy z tych projektów można oceniać osobno. Nie chodzi o to, że one są z definicji jakieś złe, chodzi o skalę zjawiska. No bo kiedy większość dużych premier opiera się na rozpoznawalnej marce, znanym bohaterze albo wspomnieniu gdzieś sprzed 20 lat, to trudno nie odnieść wrażenia, że popkultura coraz rzadziej ryzykuje, a coraz częściej odtwarza. I właśnie w tym miejscu zaczyna się pytanie, czy nostalgia jest jeszcze paliwem, czy już tylko bezpiecznym schematem? Wiecie, nostalgia to nie jest tylko tęsknota za starymi czasami. W psychologii opisuje się ją jako mechanizm regulacji emocji. Wracamy do znanych obrazów, dźwięków i historii, bo dają nam poczucie jakiegoś bezpieczeństwa, ciągłości i tego sensu. Badania pokazują, że nostalgia obniża poziom stresu, wzmacnia poczucie tożsamości, pomaga radzić sobie z niepewnością. I to jest klucz, bo żyjemy w czasach, które są szybkie, chaotyczne i informacyjnie przeciążone. To też nic dziwnego, że popkultura chwyta się tej przeszłości jak boi ratunkowej. Spójrzmy przez chwilę na gry. Remake'i, rebooty, no i właśnie te Definitive Editions, powroty marek z lat 90. i 2000. Dla wielu graczy to emocjonalny powrót do dzieciństwa. Dla wydawców znacznie bezpieczniejsza inwestycja niż jakaś nowa marka. Bo jakby nie patrzeć, nostalgia już ma odbiorcę, już ma rozpoznawalność, no i ma marketing. Problem pojawia się wtedy, gdy zamiast reinterpretacji dostajemy kopię, zamiast nowego pomysłu jakiś odgrzewany kotlet, zamiast ryzyka tą sterylną poprawność. I nagle gry zaczynają wyglądać jak muzeum interaktywnych wspomnień. Kino oraz streaming robią dokładnie to samo. Powroty do znanych marek, sequel po latach, legacy continuation. Filmy, które nie opowiadają nowej historii, tylko przypominają, że kiedyś coś kochaliśmy. To widać w kinie przygodowym, science fiction, animacji, nawet w komediach romantycznych. Nostalgia działa tu jak skrót emocjonalny. Nie musisz budować świata od zera. Wystarczy przywołać jakiś znajomy motyw. I znowu, to nie jest oczywiście z definicji złe. Dlaczego to teraz tak eksploduje? Jest to moment, w którym pokolenia wychowane na grach i VHS-ach są dziś dorosłymi odbiorcami z pieniędzmi. To my pamiętamy pierwsze PlayStation, kasety wideo, telewizję bez algorytmów, gry, które odkrywało się bez tutoriali. I to do nas dziś mówi ta popkultura. Nie do dzieci, do 30 i 40-latków, którzy zwyczajnie chcą poczuć, że coś jeszcze jest znajome. Ale najgorsze zaczyna się wtedy, gdy ta nostalgia blokuje jakieś nowe pomysły, wypiera ryzyko artystyczne, uczy odbiorcę, że kiedyś to było lepiej, albo zamyka kulturę w pętli jakichś wspomnień. Bo jeśli wszystko jest powrotem, to nic nie jest krokiem naprzód, a młodsi twórcy i odbiorcy zaczynają funkcjonować w cieniu cudzej przeszłości, zamiast zwyczajnie budować własną. I to jest moment, w którym nostalgia przestaje być paliwem, a zaczyna być zwyczajnym hamulcem. No dobra, no to kiedy ta nostalgia w ogóle działa dobrze, bo zaraz mnie tutaj zlinczujecie. Nostalgia ma sens wtedy, gdy jest jakimś punktem wyjścia, nie celem. Pozwala reinterpretować stare idee, konfrontuje przeszłość z teraźniejszością, albo zadaje pytanie, co z tego dziś jeszcze ma jakieś znaczenie.
Najlepsze powroty to te, które nie udają, że czas się zatrzymał. Akceptują tą zmianę odbiorcy i świata. I oczywiście, nie mam nic przeciwko nostalgii. Sam ją czuję, sam ją lubię, sam jej ulegam. To tylko takie moje luźne przemyślenia w tym wideo, ale mam coraz większy problem z popkulturą, która nie potrafi zrobić nic poza wspominaniem. Bo nostalgia powinna być przyprawą, a nie głównym daniem. Bo jeśli dalej będziemy tylko wracać, to za kilka lat obudzimy się w kulturze, która nie ma już własnych wspomnień do stworzenia. Dlatego pytanie nie brzmi, czy nostalgia jest dobra, czy zła. Pytanie brzmi, czy potrafimy jeszcze zrobić coś nowego bez chowania się za znanym logo. Dajcie znać też w komentarzach, co dla Was jest zdrową nostalgią, a co już jest czystym odcinaniem kuponów. Jeśli materiał był dla Was ciekawy, to zostawcie łapę i suba. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, i trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Cześć!